Dzień dobry ludziska, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku Wilczego Szlaku. Znajdujemy się w Peak District, w miejscu, które wywołuje u mnie ciarki. Sam nie wiem, czy jestem w stanie zmierzyć się dzisiaj z tym tematem, bo historia, którą chcę Wam opowiedzieć, siedzi we mnie od 2 tygodni. Dostałem informację o tej miejscowości, gdzie właśnie jesteśmy, od widzów. Dziękuję Wam bardzo. Wgłębiłem się w temat i po prostu od 2 tygodni nie mogę myśleć o niczym innym, tylko o tym, co się tutaj wydarzyło. Byłem już w różnych miejscach. Jeżeli śledzicie kanał, możecie zobaczyć różne niesamowite historie, ale miejscowość Iem, w której się dziś znajdujemy, w XVII wieku przeżyła historię, która spowodowała u mnie ciarki na całym ciele. Długo studiowałem to, co się tutaj wydarzyło. Spróbuję Wam to dzisiaj wszystko opowiedzieć, ale jest to coś, z czym naprawdę nie spotyka się na co dzień. Zaczynamy naszą dzisiejszą wycieczkę. To właśnie tutaj, w tym miejscu rozpoczyna się mrożąca krew w żyłach historia wioski Iem i plagi dżumy, gdyż ta właśnie zaraza nawiedziła w XVII wieku osadę. Domki, które teraz oglądacie, to bardzo historyczne budynki, zachowane w bardzo dobrym stanie, wciąż zamieszkane. Nazywają się one Black Cottages. W tym, który właśnie w tej chwili macie na ekranach, zamieszkiwał pomocnik krawca o nazwisku George Vickers. Ten właśnie pan zamówił paczkę ubrań z Londynu. Ubrania te, czy też materiały, przyjechały w skrzyni. Nikt nie podejrzewał, jaki śmiercionośny ładunek zawierają. Okazało się, że ubrania zamokły w czasie drogi i George rozwiesił je przy kominku, aby wyschły. Ubrania były pełne wszy, przyjechały z Londynu. Wszy te były zarażone pałeczkami dżumy. Nie trzeba było długo czekać na pierwsze objawy. Właśnie George Vickers zmarł jako pierwszy. Symptomy dżumy są w sumie dość podobne do grypy. Następuje gorączka, następują obrzęki, później dochodzą krwotoki i opuchnięcie węzłów chłonnych, które przemienia się najczęściej w coś w rodzaju zgorzeliny, ciemno-brązowo-czarnych plam. Stąd między innymi nazwa, którą nadano dżumie jako chorobie, czarna śmierć. Plaga rozprzestrzeniła się błyskawicznie. Z tego, co wyczytałem, wszy zarażone pałeczkami dżumy mają przez ową chorobę zablokowany układ trawienny, więc praktycznie są, pomimo tego, że spożywają dużo krwi nosicieli, są praktycznie cały czas głodne. Przeskakują na wszystko, co się da, co tylko może dać im pożywienie. Najczęściej są to szczury, zwierzęta, ale również ludzie. W tej chwili znajdujemy się na terenie cmentarza obok kościoła St. Lawrence. Tutaj widzimy najstarszy obiekt w całym Iem, to jest krzyż celtycki z VIII wieku naszej ery. Jest to połączenie symboli chrześcijańskich i pogańskich. Darmowy parking, o którym Wam wspominałem, a którego wjazd znajduje się właśnie tutaj, tak wygląda, jest usytuowany zaraz obok budynku Muzeum Iem. O, właśnie tutaj. Bardzo chciałbym wejść tam do środka i zwiedzić ekspozycję. Wydaje mi się, że jest on nieczynny w okresie zimowym, ale przez krótki czas
Od 27 do 30 grudnia można zwiedzać. I tutaj rozpoczyna się najbardziej heroiczna część historii, część o ludzkim poświęceniu. Otóż mieszkańcy osady za namową ówczesnego pastora Williama Mompessona zdecydowali się wprowadzić kwarantannę, zablokować osadę, zarówno dla wchodzących do niej, jak i wychodzących. Dobrowolnie zdecydowali się w niej zostać, pomimo straszliwego ryzyka. Nie uciekli stamtąd, aby nie rozsiewać zarazy na sąsiednie miejscowości. Jest to, moim zdaniem, była to decyzja bez precedensu. Nieprawdopodobne wręcz poświęcenie i heroizm tych ludzi. To zrobiło na mnie chyba największe wrażenie, kiedy czytałem historię miejscowości Iem. Tutaj mamy tablicę, która pokazuje wszystkie rodziny, które żyły w momencie wybuchu plagi w Iem. Wszystkie te czerwone figurki, które widzicie, to osoby, które zmarły. Tylko zielone figurki przeżyły plagę. Jestem właśnie na terenie kościoła i cmentarza St. Lawrence, gdzie rozegrało się wiele z wydarzeń, o których Wam opowiadam. Niestety jest niedziela i jest mnóstwo ludzi. Wszedłem nawet do kościoła, co nie jest częstym wydarzeniem. Tam właśnie skończyło się nabożeństwo, więc też nie mogłem mówić. Podejrzewam, że podkład, komentarz dołożę w domu. Nie chciałem teraz psuć tego wszystkiego moim gadaniną. Natomiast miejsce robi niesamowite wrażenie. Powiem Wam, że minęło już tyle lat od czasu wielkiej plagi, ale może dlatego, że ja po prostu dużo o tym czytałem, dużo o tym myślałem. Bardzo się cieszę, że tu przyjechałem. Idę teraz drogą na wzgórza, drogą, którą w czasie plagi mieszkańcy Iem udawali się po zapasy dostarczane tutaj przez mieszkańców sąsiednich wiosek, którzy w podzięce za ich poświęcenie zaopatrywali ich w jedzenie, w lekarstwa. Nie odbywało się to za darmo. Jest jeszcze drugie miejsce, które będę chciał odwiedzić. Kamień, przy którym zostawiano pieniądze za owe produkty. Ale teraz udajemy się do studni Mompessona, Mompesson's Well, gdzie zostawiano właśnie zaopatrzenie dla nieszczęśników z Iem. No, setki myśli w głowie. Kochani, znajdujemy się teraz jakieś 2 km od granicy Iem, poza wioską, w miejscu zwanym Mompesson's Well, czyli studnia Mompessona. To właśnie tutaj mieszkańcy okolicznych wiosek dostarczali żywność dla biedaków z Iem. Wtedy nie było jeszcze tego zadaszenia nad studnią. To dołożono później, ale właśnie tutaj mieszkańcy zostawiali pieniądze zanurzone w wodzie. Było jeszcze drugie miejsce, które też mam zamiar odwiedzić. Ale tutaj w tej studni zostawiano pieniążki. Z tego co widać, ludzie wrzucają tam monety do dziś. Nie wiem, na szczęście, czy też dla tradycji. A tutaj zostawiano żywność i wszystko co potrzebne dla mieszkańców, którzy odcięli się, aby ocalić swoich sąsiadów. Strach to coś, co zabija ludzkie uczucia. I wiele historii to powtarza.
Jak wielki musiał być strach okolicznych mieszkańców, skoro nie odważyli się podejść bliżej, zostawiali żywność tutaj. Chwała im za to, że zostawiali. No ale jest to ładny kawał drogi od IEM. Tak jak mówiłem, musiałem się tutaj troszeczkę przejść, żeby trafić. Wow. Oto bardzo, bardzo szczególne miejsce. Jest w tej chwili objęte Narodowym Programem Ochrony Zabytków i bardzo dobrze. Nazywa się to Riley's Graves. Jest miejscem wiecznego spoczynku nieszczęsnej rodziny Hancock. Zaraz wam opowiem coś więcej. Wejdźmy tylko zobaczyć. Napisy na płytach są już zatarte. O! Tutaj coś jeszcze widać. Ta malownicza sceneria, którą wam teraz pokazuję, była świadkiem jednego z największych dramatów, których doszukałem się w historii IEM. Te zabudowania, które tam widzicie, to farma Riley's. Z tego, co wyczytałem kiedyś, była ona trochę bliżej, została odbudowana tam dalej. Oryginalnie znajdowała się gdzieś w połowie drogi prawdopodobnie. I w domu tym mieszkała 8-osobowa rodzina. Elizabeth i John Hancock oraz ich 6 dzieci. Jest to najdalej oddalona farma z całego IEM. Kiedy wybuchła plaga, wydawać by się mogło, że są najbardziej bezpieczni ze wszystkich. A jednak, czy to któreś z dzieci nie usłuchało zakazu nie zbliżania się do rówieśników, czy też podczas kolekcjonowania żywności z sąsiednich wiosek przy jej rozdziale doszło do zakażenia. W ciągu 6 dni Elizabeth Hancock pochowała swojego męża i 6 swoich dzieci. Zupełnie sama. Wszyscy bali się nawet zbliżyć do ich obejścia, gdzie codziennie ktoś umierał. Wyobraźcie sobie, co musiało się dziać w głowie tej biednej kobiety. Są doniesienia, że na tych wzgórzach jej wysiłkom przyglądali się okoliczni mieszkańcy z sąsiednich wiosek. Nikt nie miał odwagi, aby się zbliżyć i jej pomóc, kiedy na kocu wlokła przez ten trawnik zwłoki swoich dzieci i swojego męża. Dzień po dniu. Dzień po dniu.
Spójrzcie, jak pięknie koniki sobie tutaj brykają. Wow! Cudownie. Trochę mi się wcięły w opowieść, ale... Niesamowite. Niesamowite miejsce. Sześć dni 7 osób umiera w gospodarstwie domowym, a ta kobieta sama dokonuje pochówku w tym właśnie miejscu. Oczywiście ten murek, te tablice to późniejsza sprawa, to mieszkańcy zrobili to, kiedy plaga już ustała. Tak jak powiedziałem, to miejsce obecnie jest objęte programem ochrony zabytków. Siema. No cześć. Wow. Mam przyjaciela. No śliczny jesteś. Piękny jesteś. Historia historią, ale chyba czas na małą kawę. Proszę bardzo, jakie klimatyczne miejsce. Właśnie raczę się pyszną kawą i ciastem karmelowym z orzechami. Mistrzostwo świata. No nie no, może najpierw powiem. To, że wszedłem do tej do tego tea rooms, do tej kawiarni, uzmysłowiło mi to, że ludzie są tutaj bardzo pogodni. Generalnie ja sobie wbiłem do bani przez to, że czytałem o tej pladze, że tu będzie bardzo posępnie. No bo historia nie jest wesoła, ale to prawie 300 lat temu się wydarzyło, więc ludzie żyją tutaj zupełnie normalnie. Są bardzo pogodni, uśmiechnięci, serwują pyszną kawę i wspaniałe, słodkie ciasto. Show must go on. Życie toczy się dalej. Obecnie miejscowość ta ma prawie 1000 mieszkańców, 950 chyba populacja wynosi. Kiedy zaczynała się plaga, było ich 350, 260 zmarło. Ale to stare czasy.
A tutaj macie całkiem fajną ofertę na sprzedaż. Jest budynek West End Cottage, w którym zmarło raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 osób w 1666 roku. Nic tylko brać. Tak w ogóle zauważyłem, że jest wiele miejsc, gdzie można spędzić noc. Można je wynająć. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić sam siebie, czy boi się miejsc nawiedzonych, duchów, zapraszam do IM. Nie trzeba tych domów zaraz kupować. Można po prostu spędzić w nich noc. Więc w tym budynku zmarł we wrześniu 1666 miejscowy zielarz Humphrey Merrill. Mieszkał tutaj również Andrew Merrill, który zasłynął tym, że uciekł przed plagą na miejscowe wrzosowiska i przetrwał do końca, dopóki nie ogłoszono wioski wolnej od zarazy. Wow! Kiedy plaga stała się już faktem, ludzie zaczęli masowo umierać. Blady strach padł na mieszkańców. Wtedy, no jakby nie patrzeć, bohaterski pastor Mompesson zadecydował, że dalsze zbieranie się w kościele może tylko i wyłącznie powodować dalsze rozprzestrzenianie się plagi. Dlatego wybrał miejsce poza wioską. Nie pamiętam teraz nazwy, muszę rzucić okiem do notatek. W każdym razie zostało nazwane kościołem. Ducklet Church, coś takiego. Zaraz to sprawdzę dokładnie. I to właśnie tutaj się znajdujemy. Zaraz wam pokażę to dokładniej. Jest to coś w rodzaju naturalnego amfiteatru, gdzie ludzie mogli spokojnie słuchać pastora i trzymać dystans jedni od drugich. Okej, sprawdziłem, więc jest to nazywane Cacklet Church lub Cacklet Delf. Tak jak widzicie, miejsce to mogło spokojnie pomieścić te 300 osób, które żyły wtedy w IM. Według przekazów rodziny stały tutaj grupkami, trzymając się na dystans jedna od drugiej, w strachu przed infekcją. Pewnie wymieniali jedynie skinienia głową. Dorośli gdzieś tam na dystans pewnie rozmawiali. Najgorzej chyba było dla dzieci zrozumieć, co się dzieje, dlaczego nie mogą podbiec do rówieśników, dlaczego nie wolno im się przywitać z kolegami. O mój Boże, straszne, straszne. Natomiast sam pastor prawdopodobnie, ja myślę, że z tej strony w ogóle odbywały się kazania. Tutaj właśnie namówił wieśniaków do tego, aby pozostać, aby wprowadzić kwarantannę, aby nie rozprzestrzeniać plagi na sąsiedniej miejscowości. Prawdopodobnie występował gdzieś tutaj. Spójrzcie, mamy tutaj coś w rodzaju takich jaskiń. Tutaj jest jedna, ona się łączy z drugą. Ja zaraz przejdę, to pokażę wam, bo wygląda to bardzo fajnie. Już tam wszedłem przed chwilą, bez kamery. Tylko żebym się teraz nie przewrócił, bo jest mega ślisko. Spójrzcie, jak pięknie. No, skały te były świadkami bardzo, bardzo dramatycznych rozmów. Teoretycznie jeszcze mogli się zbierać z tej strony, chociaż myślę, że z drugiej teren jest bardziej dostępny, więc chyba tam odbywały się słynne kazania Mompessona. Tam, gdzie byłem na początku. A tu jest jeszcze przejście do drugiej części groty. Takiej niepełnej groty, bo to taki łuk bardziej jest. Zobaczcie. Coś pięknego. Spróbuję się nie wyłożyć. Jeśli się wyłożę, to proszę się nie śmiać. Jest mega ślisko i stromo. Uwaga. Dobra. Udało mi się przejść do drugiej części.
Gdzieś nam się ostrość zgubiła. No jest, dobra. Okej. Więc tak wygląda łuk. Cudowny fragment wyżłobiony prawdopodobnie przez wodę w skale. No i w sumie chyba tutaj też ten pastor mógł występować stojąc przy tym drzewie. Zobaczcie, no to jest po prostu idealny, naturalny amfiteatr. Ludzie mogli się porozsiadać tam na stokach, a on stojąc tutaj przy tym drzewie na tle tej jaskini mógł spokojnie przemawiać, chyba że wchodził jeszcze wyżej. To też jest opcja. Mógł jeszcze wejść tam wyżej. Ok, udało mi się wczłapać na górę. Tutaj widzicie wioskę Iem. O, tam są krówki w dole. Natomiast tutaj mamy church. I w sumie stąd pastor też mógł spokojnie przemawiać. No ciężko już teraz stwierdzić. Widziałem w muzeum ryciny, które pokazywały go w grocie. Zrobiłem zdjęcia, mam nadzieję, że zamieszczę to w filmie. Więc stawiam, że jednak przemawiał spod tego drzewa, które tu widzicie. Znalazłem jeszcze na internecie informację, że w ostatnią niedzielę, bodajże sierpnia, są w Iem obchodzone coś w rodzaju Dni Dziękczynienia za uwolnienie od plagi, upamiętniające tamte wydarzenia. I obchody tego święta są zawsze przeprowadzane właśnie tutaj, w tym naturalnym kościele, gdzie przodkowie ludzi z Iem spotykali się i szukali pocieszenia w kazaniach pastora Mompessona. Sam pastor był bardzo ciekawą postacią, ponieważ był on nowym duchownym, który niedawno przybył do Iem, kiedy wybuchła plaga. I poza tym, że facet zrobił coś niesamowitego, bo prawdopodobnie ocalił setki, a może dziesiątki tysięcy ludzkich istnień przez to, że udało mu się wprowadzić tą kwarantannę. Gdyby zainfekowani ludzie stąd z Iem rozbiegli się po okolicy, pobliskie Sheffield i wszystkie inne miejscowości tutaj, północna Anglia, prawdopodobnie podzieliłyby los Londynu, zostałyby zdziesiątkowane przez dżumę. Także za cenę życia wielu ludzi tutaj uratowali jeszcze więcej ludzkich istnień w północnej Anglii. Ja myślę, że Sheffield to powinno ufundować duży i piękny pomnik dla tamtych bohaterów. Natomiast sam pastor, żeby nie było, że była to postać taka bardzo pomnikowa i diamentowa, właśnie sobie przelazłem przez płocik. No więc pewną rysę na jego wizerunku, nazwijmy to rysę, ja to rozumiem, wprowadza fakt, że dosłownie chyba na kilka dni przed ustanowieniem kwarantanny pastor odesłał dwójkę swoich dzieci do Sheffield. Zorganizował ich wyjazd. On chciał też wysłać żonę, ale żona zdecydowała się zostać przy mężu. Przepłaciła to życiem. Mogliście zobaczyć na cmentarzu jej grobowiec ufundowany i postawiony przez samego pastora. Natomiast dzieci uratowały się. Zostały w Sheffield. Pastor również przeżył. Ciekaw jestem, jak okoliczni mieszkańcy, którzy również mieli dzieci, którym nie pozwolono ich stąd wywieźć, jak do tego podchodzili. Ja nie wierzę, że tutaj nie odbywały się jakieś gwałtowne sceny typu próba ucieczki na siłę, wysłania gdzieś dzieci. To jest zupełnie normalne. Wyobraźcie sobie, macie rodzinę, mieszkacie w domu, gdzie jeszcze nikt nie zachorował, natomiast wszędzie wokół umierają ludzie. No pierwsze co? To uciekać, prawda? Albo chociaż dzieci wysłać, nie wiem, do rodziny, do znajomych, gdziekolwiek.
żeby się nie zaraziły. A tu pastor mówi, nie wolno. Natomiast sam swoje dzieci wysłał. No, tak jak mówię, jest to pewna taka rysa na postaci owego, no jakby nie patrzeć, bohatera. Nie jest to duża wioska, ale to, że poszczególne elementy powiązane z plagą są pięknie rozrzucone dookoła, spędziłem tutaj dzisiaj ładnych kilka godzin. Bardzo fajny dzień. Bałem się, że będę chodził tylko po wiosce, a tak naprawdę dużo chodziłem po terenie. Więc nie był to bushcraftowy odcinek Wilczego Szlaku, ale jak najbardziej bardzo pozytywny. Cieszę się, że tu przyjechałem. Jeszcze raz dziękuję widzom, którzy podesłali mi tą historię. 2 albo 3 osoby mi wysłały informacje o IM. Proszę Was, jeżeli macie jeszcze tego typu historie, miejsca, wysyłajcie je do mnie, a ja będę je odwiedzał. No, bo to było coś naprawdę pięknego. A na tą chwilę dziękuję Wam pięknie. Żegnam się z Wami z Wilczego Szlaku. No i do zobaczenia niebawem, już w nowym 2020 roku. A tak przy okazji wszystkiego dobrego na ten rok. Życzę Wam szampańskiego Sylwestra, spełnienia zobowiązań noworocznych, czy tam postanowień. No i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Na razie.